witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim challenge'em, który widziałam u bestsellerek, czyli drugą częścią challenge'u, który niedawno robiłam. Zostawię link w opisie do tego filmu bestsellerek. Mam tutaj 20 pytań, natomiast to jedno jest takim dodatkowym pytaniem. Też wczoraj sobie spisałam te pytania, ale nie zastanawiałam się nad nimi, więc będę zastanawiać się razem z Wami. Mam tutaj trochę książek przygotowanych na inne filmy, więc może mi trochę pomogą, bo nie wiem, czy będę biegać i szukać ich w innych częściach mieszkania. Ojej. No i co? Chyba zaczynam od pierwszego pytania. I pierwsze pytanie to książka z lisem na okładce lub w fabule. No to musimy wstać, bo taką książką jest znany wszystkim chyba Mały Książę. Tutaj w fabule jest część o lisie i jest ten lis też tutaj. Także jedna książka jest. Załapała się do challenge'u. Dobra, będziemy musieli znowu wstać. Książka opublikowana w roku, w którym się urodziłam, plus minus 3 lata. No to wiem, że Wiedźmin jest wydany, to jest akurat tom drugi sagi o Wiedźminie, jest wydany w 95 roku, czyli nie mój rocznik, ale rok różnicy. Także jeszcze się mieści w tych ramkach czasowych. Wiem też, tylko że nie mam tej książki, wiem, że Haruki Murakami wydał książkę, która akurat była wydana w roku mojego urodzenia i to była książka tego roku, ale nie mam jej, więc książka z muzyką jako bronią lub magią. Mam książki o muzyce, w sensie muzykalne, z muzyką, ale nie ma tam magii jako broni, ani jako czego? Jako broni lub jako magii. Nie wydaje mi się, żebym miała jakieś takie książki, więc tutaj chociaż Harry Potter i Kamień Filozoficzny w Harrym Potterze, nie wiem, czy w książce, w filmie muzyka usypiała pieska, więc może można to uznać jako właśnie to pytanie, odpowiedź na to pytanie. Seria z niedopasowanymi do siebie okładkami mam. To są kryminały Darii Doncowej. Tu mam akurat z jednego wydania, natomiast tutaj mam jeszcze jedno wydanie, ale nie chcę już iść. Natomiast tutaj mam też wydanie Darii Doncowej. No więc jakby każdą z serii mam inaczej wydaną, więc myślę, że można to uznać jako książka, która jest do tego pytania. Chciałam odłożyć i nie wzięłam tej książki. Także mam. Kolejne pytanie. Książka ze zmiennokształtnym. No na pewno Zmierzch. No bo w sumie tam byli zmiennokształtni.
Ale chciałam zobaczyć, czy tutaj nie ma jakiegoś zmiennokształtnego, ale nie widzę. No więc uznam, że zmierz. Który mam tam wysoko. Pokażę. Tutaj mam całą serię zmierzchu, więc w sumie w Pięknych Istotach tam też były dziewczyny, które potrafiły, i nie tylko dziewczyny, które potrafiły przemieniać się w kogoś innego, więc też mogę uznać Piękne Istoty jakby za tą książkę, więc mam dwie. Kolejne. Książka z podpisem autorskim. Almond mam z podpisem właśnie autorki. Więc jest taka książka. Kolejne. Książka z czerwonym jako dominującym na okładce. No to mam tutaj sporo, mogę uznać. Chociaż tutaj może nie. Ale mam Felixa. Mam Dina Oda Tomasa. She's with me. No to takie trzy. Książka, która ma pomiędzy 287 a 306 stron. Oto pierwsza. Geniusz. Książka pierwsza, która wzięłam, ma 301 stronę. Także idealnie się wpasowała w pytanie. Główny bohater, który nosi okulary, no to Harry Potter mi tu przychodzi od razu na myśl. No i chyba tylko on mi tak jakby zapamiętałam, że miał okulary. Tylko jeszcze zobaczę, czy na przykład od Thomas nie ma. Ale nie. No także tylko Harry Potter mi przychodzi do głowy. Tyle liter w tytule, co moje imię. Moje imię ma 10 liter. No i już miałam książkę na 10 liter w poprzednim wyzwaniu, więc ją użyję, bo mam ją obok. Jest to Fourth Wing. 10 liter pasuje. Tutaj jest więcej. Jeszcze mogę uznać She's With Me, żeby się nie powtarzały książki. Jeżeli patrzeć tylko na She's With Me, jest to 10 liter. Technologia jako główny wątek. Tam było jakoś inaczej, ale ja uznałam. No to cała seria Geniusza jest technologiczna, internetowa, trochę przestępcza, ale cyberprzestępczość, więc myślę, że uznam tutaj te książki. Lecimy dalej. Napisana w innym języku. No to myślę, że Daria Doncowa. No, ona nie pisze w innym języku. Były te książki, w sensie nie te, ale jej jakieś książki były tłumaczone na polski, ale generalnie jest to książka napisana przez autora obcojęzycznego. Napisana przez azjatyckiego autora. No to witajcie w księgarni Hunan Dong i Almond. To są dwie jedyne książki, które mam azjatyckich autorów. Książka z księżycem na okładce.
Chyba mam. Ale wstanę. Gałązka drzewa słońca. Jest tu księżyc. Także jest. Udało się. Dość szybko, bo też nie chcę, żeby ten film był za długi, żeby się nie nudziło. Ilustrowana książka dla dzieci. Koszmarny Karolek jest dla dzieci i ma tam ilustrację, ale nie chce mi się wyjmować tej książki. Tu też mam Koszmarnego Karolka. Także uznałabym Koszmarnego Karolka za taką książkę, która jest ilustrowana dla dzieci, którą jeszcze mam. Kolekcja baśni lub mitów. No to tutaj są baśnie cygańskie, ale z kolekcji mitów. Mam, już pokazuję. A tutaj mam mitologię Słowian, mitologię starożytnej Italii i mitologię indyjską. Także mam taki zbiór mitologii. Zdecydowanie jeszcze w sumie Mahabharatę można uznać za zbiór opowiadań swego rodzaju. Chociaż no, dla Hindusów jest to historia ich jakby pochodzenia. Fantastyka lub sci-fi z sojuszem między różnymi rasami. Hobbit i Władca Pierścieni. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj uznam taką prostą rzecz. Także wydaje mi się, że tak, bo innej no nie czytałam Fourth Wing, więc nie wiem jak tu jest. Mam też Czerwony Rycerz, ale tam raczej nie ma sojuszu, tam są wojny. Trochę w Johnie Carterze jest sojusz między dwoma rasami marsjańskimi, więc John Carter. Krótsza okładka niż strony. Nie mam takiej książki. Nie mam takiej. Książka ze złamanym grzbietem. Mam takiego jednego potworka. Chociaż w sumie to nie potworek. No, mam taką książkę. Nie będę jej wyjmować, więc pokażę. Ona w ogóle nie ma połowy okładki. Jest to Agnieszka Linga-Słoniewska. Jesteś moja dzikusko. Jest tutaj przełamana, porwana. Ale też widzę tutaj w Wojnie i Pokoju Tołstoja też jest złamany grzbiet. Staram się dbać o te książki, ale nie zawsze wydanie pozwoli na to, żeby zadbać. Tego głosu. Jakaś alergia działa. Dochodzimy już prawie do końca. Na końcu pierwszy rozdział kolejnej części. Czy coś takiego widzę? Chyba nie. Chyba nie. No mam mogę uznać, mam drogę Głuchowskiego i tam jest część książki tekst. Ale nie wiem, czy można to uznać jako tą książkę.
I to dodatkowe pytanie. Książka, która odhacza przynajmniej 3 punkty z pytań. Wydaje mi się, że Geniusz trochę podchodzi pod to pytanie, bo jest to książka która ma pomiędzy 287 a 306 stron. Jest to książka, gdzie jest technologia jako główny bohater, ale też Lee Tunde jest głównym bohaterem, który nosi okulary. Teraz sobie przypomniałam, że Tunde właśnie z tej opowieści ma okulary. Jeżeli jeden z bohaterów ma na pewno. Patrzę, czy jest tu w opisie, że ma okulary. Ale nie widzę. No ale generalnie ta książka podpada pod te 3 punkty. Najwięcej pytań nie mam. Dzięki za to, że obejrzeliście ten film. Tak jak mówiłam, link zostawię na pewno w opisie, żebyście też zobaczyli film, którym się inspirowałam. No i co? Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że Wam się podobają te filmy, które robię. Robię teraz trochę filmów na zapas, tak jak mówiłam gdzieś w którymś poprzednim, bo wyjeżdżam na 2 tygodnie i stamtąd na pewno nie będę mogła wrzucać nic. Chociaż mogłabym, ale byłoby to na pewno nie takie jakościowe. Na pewno będę nagrywać, więc czekajcie na vlogi z wyjazdu. I co? Dziękuję za obejrzenie tego filmu jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!